Postanowiłam, że chcę ograniczyć plastik w swoim życiu. Ta relacja między nami jest bardzo toksyczna. Myśl o nagraniu tego odcinka wywołuje u mnie trochę jakiś taki delikatny stres i wydaje mi się, że dlatego, że po prostu nie wiem, jak się za niego zabrać. Nie wiem, jak zacząć, nie wiem, w jaki sposób sprawić, żeby on był jakiś sensowny i może też atrakcyjny dla Was, więc może zaczniemy po prostu od początku. Pomysł na w ogóle nagranie tego odcinka i na taką zmianę w moim życiu wziął się nie od wczoraj, bo ja od kilku, jak nie od kilkunastu lat trochę się interesuję takimi bardziej ekologicznymi rozwiązaniami w naszym codziennym życiu. Zwykle do tej pory było to pod kątem po prostu zmniejszania ilości produkowanych śmieci. Na przykład starałam się używać wielorazowych torebek na zakupy, czy wielorazowych podpasek w mojej higienie menstruacyjnej. I nie ukrywam, że bardzo mocno zmobilizowało mnie do tych zmian obejrzenie ostatnio na Netflixie dokumentu, który nazywa się właśnie Plastikowy Detoks, ale to nie jest tak, że ja tylko pod wpływem tego filmu czy tego dokumentu chcę wprowadzić te zmiany, bo ja te zmiany wprowadzam już od pewnego czasu, zgłębiając właśnie informacje dotyczące mojego zdrowia, mojej kondycji zdrowotnej i tego, co mogę zrobić, żeby tą kondycję zdrowotną poprawić. Ja chcę wprowadzać te zmiany, ale nie chcę, żeby to było takie drastyczne, restrykcyjne i żeby to się zamieniło w jakąś nową moją religię, że tak powiem. Tylko ja chcę to po prostu robić mądrze i z głową, wprowadzając powoli, stopniowo jakieś zmiany w różne dziedziny mojego życia. Postanowiłam podzielić te wszystkie zmiany, te wszystkie przedmioty na kategorie o wysokim priorytecie, średnim priorytecie i niskim priorytecie. Przykładowo, jeżeli jest to coś, z czym mam kontakt na co dzień, czego używam codziennie w dużych ilościach, ma to kontakt z żywnością, z moją, nie wiem, jamą ustną, używam tego często i może to mieć faktyczny, realny wpływ, to uznaję to za coś o wysokim priorytecie. Przykładowo kosmetyki, które też w większości są z plastiku. Ja na przykład robię dzisiaj drugi dzień testu podkładu z Flower Nose, który jest w plastikowym opakowaniu i też nie jest w 100% naturalny w składzie. Teoretycznie powinna to być rzecz o wysokim priorytecie, ale ze względów zawodowych będzie to dla mnie rzecz o niskim priorytecie, bo gdybym miała tak całkowicie zrezygnować z plastiku i żeby te wszystkie produkty nie były, jak to się mówi, endokrynne i przyjazne dla hormonów i tak dalej, to ja bym w ogóle musiała się kompletnie przebranżowić i zmienić zawód, i zmienić pracę, i zmienić moją profesję, więc póki co nie wyobrażam sobie tego. Jeżeli nazwiecie mnie hipokrytką w tych zmianach, to rozumiem, spoko, tylko chciałabym, żebyście zrozumieli, że ja nie chcę teraz się całkowicie, że tak powiem, przeistoczyć w osobę, która, wiecie, nie stosuje w ogóle plastiku i tak dalej. Chcę w miarę możliwości ograniczyć ten plastik w moim codziennym życiu i cel tego vloga i myślę, że kolejnych części tego vloga byłoby pokazaniem Wam właśnie jak wprowadzam te zmiany, jakie produkty można i warto zamienić bezwysiłkowo, gdzie warto szukać takich produktów, więc dajcie mi koniecznie znać, czy jest to coś, co by Was interesowało, czy jest to dla Was jakaś taka ciekawostka i czy właśnie takie wyszukiwanie różnych przedmiotów i produktów, które można właśnie zamienić w swoim domu, czy byłoby to dla Was przydatne i fajne do oglądania? Dajcie mi koniecznie znać, a my lecimy z tematem. To żeby nie było tak totalnie negatywnie i przytłaczająco i depresyjnie, to zacznijmy może od pokazania rzeczy, które ja już wprowadziłam, jakieś takie zmiany, które są bardziej przyjazne, także chodźcie do łazienki. Olejcie tą furę ciuchów, to jest real life content, ok? Nie będę udawała, że jest tutaj idealnie czysto. Jedną z priorytetowych dla mnie kategorii do wprowadzania zmian jest chemia gospodarcza, bo wydaje mi się, że w niej czai się bardzo dużo niefajnych różnych składników i związków, jak jakieś, wiecie, sztuczne zapachy, sztuczne barwniki, ta chemia jest taka, wiecie, mocno wpływająca na nas i na środowisko, bo używamy jej zawsze, używamy jej wszędzie, mamy z nią kontakt, tak jak, nie wiem, płyny do naczyń, czy kostki do zmywarki, potem to wszystko zostaje na naczyniach, może spożywamy to w jakimś stopniu, czy na przykład produkty do prania, jeżeli chodzi o ubrania, które nosimy na sobie, tak, cały czas mamy z nimi kontakt, a ja nie ukrywam, że gdzieś tam zauważam takie skutki, że często mnie po prostu tak bez niczego, bez okazji swędzi skóra, nie? I skąd to się bierze?
Nie mam pojęcia, więc tutaj są rzeczy, które właśnie wprowadziłam, które na pewno już widzieliście w moich odcinkach typu Denko czy coś takiego. Po pierwsze, bardzo fajna firma, którą Wam polecam, to jest firma Balia. To nie jest sponsorowany odcinek, będzie tutaj kilka polecanek różnych firm, żeby Wam było łatwiej też ich szukać, ale to są wszystko rzeczy, które ja kupiłam sama. Może w przyszłości ktoś będzie chciał zasponsorować taką chcącą być bardziej ekologiczną dziewczynę. Zobaczymy, ale póki co nie, póki co kupuję wszystko sama. Firma Balia, bardzo fajne środki do sprzątania, do czyszczenia, do zmywarek, do prania i tak dalej. I tutaj mam tabletki do czyszczenia. W ogóle super ekologiczne rozwiązanie i super przyjazne dla środowiska, bo mamy tutaj taką fiolkę z kostkami. One niestety się trochę zbrylają i nie chce taka ładna kostka sobie wyskoczyć, więc ja ją po prostu rozkruszam, tam wkładam do środka, wiecie, jakiś tam nożyk albo jakieś nożyczki, rozkruszam i wsypuję. I takie tabletki wrzucacie sobie po prostu do pojemnika z wodą, rozpuszczacie i macie taki uniwersalny spray do sprzątania. I jest to właśnie taki środek, który ma bardzo fajny skład, który jest, jak się nie mylę, ma zapach, wiecie, z olejków eterycznych, a nie jest perfumowany sztucznie. Tak, tu jest naturalny olejek bergamotkowy i ten bergamotkowy lubię najbardziej. Jest jeszcze mandarynkowy, jest też bezzapachowy, jak potrzebujecie. 7 tabletek, 2 wrzucam na jedną butelkę, czyli mam tutaj w zasadzie 3,5 butelki za 20 parę złotych. Kolejną zmianą, którą tutaj też mam akurat coś z marki Balia i są to proszki do prania. I tutaj mam proszek do prania kolorowego, ale mam też proszek do białego. Tego używam rzadziej, no bo więcej mam po prostu kolorowych niż białych. Tutaj mam nawet zapas. Jak Was dobrze nakieruję, to tu u góry, o widzicie? Tu i tu stoi zapas, bo to już mi się kończy. Bardzo fajne proszki do prania, które też nie mają tej takiej całej chemii, tych zapachów, tego wszystkiego. To pachnie takim trochę mydełkiem, powiedziałabym. Jeśli potrzebuję porządniej sobie doprać jakąś plamę, to tutaj mam też z Bali mydło. Ja po prostu, jak wiecie, wezmę się na jakąś firmę, to lubię mieć wszystko w jednym miejscu, po prostu kupować z jednego miejsca, a nie w tym sklepie to, w tym sklepie to, w tym sklepie to, bo to mnie trochę wkurza. To tutaj mam, słuchajcie, mydło gospodarcze, takie mydełko, którym po prostu możemy nim też sprzątać, ale ja głównie używam go do właśnie namaczania i spierania jakichś takich plam, jak tutaj wiecie, nie wiem, walnie mi, nie wiem, sos pomidorowy czy ketchup na bluzkę, no to biorę pod zlew, trochę przepieram właśnie tym mydłem gospodarczym, wtedy łatwiej wszystko się spiera i można pozbyć się plamy. I tutaj też mamy naturalny zapach takiego mydełka. Tutaj mam też fajne rozwiązanie. Przerzucony tutaj jest kostka. To jest szampon dla piesków. Uważam, że też super rozwiązanie. Nie jestem pewna, czy to jest z miodowej mydlarni. Chyba z miodowej mydlarni. To jest po prostu szampon dla piesków. Do mycia piesków. I jak zobaczyłam, to się zakochałam, bo to będzie starczyło na wieki. No bo wiadomo, no pieska nie myjemy co drugi dzień, tylko po prostu jak się ubrudzi. A to jest takie bardzo fajne rozwiązanie, a ta kostka też fantastycznie się pieni, więc można tam nóżki, brzuszki, pupki bez problemu umyć. I jest też takie, wiecie, dobre dla pieska, też nie ma chemii, więc polecam. Ja mam tu taką puszeczkę po szamponie w kostce jakiejś tam, podpisane Nyno, bo my tak czasami nazywamy naszego pieska. Mam 400 milionów imion i jednym z nich jest właśnie Nyno. Kolejny produkt marki Balia, to jest mój absolutnie ulubiony kosmetyk do sprzątania, powiedzmy. To jest pasta czyszcząca. Jak ja to kocham. Ja uwielbiam. Nie dość, że jest szklane opakowanie, piękny zapach, aromat tylko z olejku bergamotkowego, nie ma tutaj żadnych sztucznych aromatów. Świetnie czyści wannę, umywalkę, zlew w łazience, ten taki blacik zlewowy, taki wiecie, zawsze z mnóstwem zacieków. Czasami wrzucam też taki kawałeczek tej pasty do kibelka i po prostu szczotką do kibelka sobie czyszczę kibelek. Świetne. Nie ma sztucznych aromatów, sztucznych perfum, bardzo prosty skład i jest po prostu bardzo skuteczna. Uwielbiam, 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 bardzo Wam polecam. Właśnie już mi się kończy i ostatnio zamawiałam coś i nie było w tym sklepie, w którym zamawiałam, więc będę musiała z jakiegoś innego. Polecanko. I tutaj też jest taki w sumie nietypowy polecanko, bo tu widzicie, też mam
jakieś tam puste opakowanie znaczy już nie jest puste, opakowanie po jakimś tam płynie do sprzątania, podpisane WC i tu mam po prostu wlany ocet. Słuchajcie, ocet jest bardzo skuteczny w usuwaniu bakterii Escherichia coli, czyli bakterii kałowych i z tego co wiem, to chyba nawet skuteczniejszy od chloru, który jest zazwyczaj w jakichś tam domestosach czy innych tego typu środkach. Bardzo skuteczny w usuwaniu bakterii, bardzo dobrze doczyszcza, psikam nim kibelek, czy tam tą szczotkę do kibelka i naprawdę od bardzo dawna stosujemy to, tylko tutaj dolewam po prostu tego octu. Czasami sobie rozrzedzę go troszeczkę z wodą, dodam jakieś olejki eteryczne, ale może to być zwykły ocet. I ocet w ogóle świetnie sprząta, więc naprawdę nie potrzeba innych środków. A mówię, jak tam czasami się pojawi jakiś taki osad, jakiś tam kamień, to ja sobie biorę właśnie troszeczkę tej pasty czyszczącej, wrzucam tak do kibelka i po prostu tam szoruję tą szczotką do kibelka i jest rewelacja, więc bardzo, bardzo Wam polecam. Mega tanie, a mega skuteczne w sprzątaniu. I ostatnia rzecz tutaj z łazienkowych rzeczy, które wyciągnęłam, to jest płyn do prania. Ja ogólnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o płyny do prania, i osobiście nie widzę sensu w ogóle ich używać. Ponoć w ogóle świetnie sprawdza się też i czasami używałam po prostu octu do płukania i on zabija różne tam bakterie i smrodek i tak dalej, ale przy śmierdzących ubraniach mojego męża, które śmierdzą smarami, jakimiś tam olejami samochodowymi i tak dalej, jednak przydają się takie płyny, więc płyny raczej mam taki, wiecie, do sprzątania tak... do sprzątania, sorry, już mi się plącze, już mi się przed okresem jestem. Więc ten służy raczej do takiego do używania okazjonalnego, powiedzmy, raz na jakiś czas, nie z każdym praniem, bo ponoć właśnie często płyny do płukania niszczą tkaniny, zmniejszają ich chłonność na przykład i tak dalej, więc nie widzę sensu, żeby je używać cały czas, że w ogóle mogłyby dla mnie nie istnieć, ale będę szukała rozwiązań takich, które będzie mógł po prostu Bartek używać do swoich takich na przykład roboczych ubrań, więc to jest przykładowo zielko, które jest ponoć takie właśnie bardziej naturalne, aczkolwiek no ma też sztuczne aromaty, więc nie wiem, może będę szukała czegoś, co ma naturalne olejki eteryczne, zobaczymy, no na razie jest taka zmiana u mnie, może coś jeszcze w tym temacie wymyślę, może jakieś własnej roboty, płyny, zobaczymy, na razie taka zmiana, ale nie wiem, czy to jest jakby idealne rozwiązanie. I ja powiem szczerze, że bardzo się bałam tej zmiany chemii gospodarczej, że ona nie będzie skuteczna, nie? Więc ja bardzo tak stopniowo, powolutku testowałam sobie różne rzeczy, kupiłam raz coś tam, innym razem coś tam, żeby nie mieć czegoś takiego poczucia, że teraz będzie, nie wiem, wszystko brudne, bo się nie będzie dopierało, domywało i tak dalej. Ale powiem Wam, że póki co wszystkie te rzeczy bardzo dobrze mi się sprawdzają. Z takich ekologicznych zmian to na pewno u mnie podpaski wielorazowe. To jest po prostu game changer. Wiem, że wiele osób się trochę ich obawia. Ja kiedyś nagrywałam o nich odcinek. Może powinnam jakąś aktualizację odnośnie ich nagrać, ale wciąż ich używam i wciąż są świetne i może nie jest to idealnie naturalne rozwiązanie, no bo one mają, tak jak każda podpaska, taką warstwę nieprzypuszczającą, wiecie, no, wilgoci, więc no tutaj chyba się nie da zrezygnować z plastiku całkowicie, no bo musielibyśmy używać jakichś bawełnianych ściereczek, które by przesiąkały i nie dałoby się po prostu żyć. Kubeczki menstruacyjne też są z silikonu, więc myślę, że to jest najbardziej przyjazne rozwiązanie dla środowiska, a tutaj z tej strony mają warstwę bawełny, więc myślę, że są ok. A tutaj stoją moje wczorajsze eksperymenty, także wrzucam Wam przebitkę z dnia wczorajszego, jak robiłam właśnie eksperyment, żeby ze zwykłego mydła zrobić mydło w płynie. Robię taki eksperyment. Tutaj do tego słoiczka wrzuciłam resztki mydełek. Zobaczcie, takie kawałeczki, które mi zostały po kostce do mydła, która jest już po prostu niewygodna do używania, na przykład do mycia pędzli. Zalałam wodą te mydła i zobaczymy, co się stanie. Czy uda mi się uzyskać takie ala mydło w płynie z takich resztek po mydle. Jestem bardzo ciekawa, czy wyjdzie z tego po prostu jakaś taka mydlana breja, czy może coś, co może być fajnym zamiennikiem, bardziej ekologicznym, właśnie mydło w płynie. Jest następny dzień, jeszcze nie doba, ale nie rozpuściło się tak całkowicie to mydło. Ale zobaczcie, widzicie tego gluta? Patrzcie, 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 patrzcie. Mamy takiego, wiecie, takiego gluta, ale zobaczcie, tu jest jeszcze dużo tego mydła
i wydaje mi się, że ono po prostu, ja mogłam je pociachać sobie na przykład nożem, tak wiecie, na takie drobne płatki mydlane, żeby to się lepiej rozpuściło, albo jakoś tam, nie wiem, potarkować, bo to się nie chce tak już rozpuścić, chyba jest tutaj po prostu już za gęsto tego mydła, za mało wody i to się nie chce tak nam rozpuścić. Muszę to jakoś może pougniatać, ale słuchajcie, zobaczcie, konsystencja jest, mamy konsystencję gluta, więc to będzie, słuchajcie, normalnie mydło wpłynie, nie? I myślę sobie, czy jakby dodać na przykład do tego jakieś olejki eteryczne, albo na przykład troszkę jakiegoś oleju czy coś, mogłoby wyjść z tego, no dla mnie ta konsystencja wygląda obiecująco, chyba przełożę to do większego, może do jakiejś miski, spróbuję to, może blenderem to zrobię? Czekajcie. Użyję chyba, słuchajcie, zwykłego po prostu blendera. W końcu to jest mydło, to chyba... A, mnie prześwietla. To chyba nie zrobię sobie krzywdy, no nie? Ale zobaczcie, no normalnie, patrzcie. Normalnie glut się z tego zrobił. Jaram się na maksa. Myślę, że będzie tu potrzebne więcej wody. Od razu trochę doleję. I spróbuję to po prostu rozblendować. Guys, po zblendowaniu blenderem mamy taką glutowatą konsystencję, jak mydło wpłynie normalnie. Czy ja jestem nienormalna, czy to wygląda jak jakiś apetyczny koktajl? Po co ja to w ogóle robię? Po pierwsze, jeśli by ten trik zdał egzamin, to po pierwsze, mamy za darmo płyn do mycia dłoni z resztek mydłowych, a po drugie, jeżeli chcemy być bardziej zero waste, nie płacić tyle za płyny do mycia dłoni, to wiecie, ze zwykłej kostki można zrobić tego naprawdę sporo i wychodzi mega tanio i no wiecie. Dobra, to tutaj może odleję sobie jeszcze więcej tego zwykłego naszego płynu mydłowego, a tutaj dodamy sobie jakieś dodatki. Tu mam resztkę takiego olejku do ciała. To może być, znaczy myślę, w sumie nie wiem, może być po prostu zwykła oliwa z oliwek, nie? Może jak wleję sobie tutaj, to będzie te mydełko bardziej pielęgnacyjne, może fajny żel pod prysznic. O, jak to się ładnie tutaj wymieszało od razu. Może będzie to fajne, wiecie, żel pod prysznic, na przykład z czegoś takiego. Tu mam moje pudełeczko z olejkami eterycznymi. Mam lawendę. Lawenda z cytrusami. Z cytrynką. Dobra, mieszamy. Czuję zapach taki właśnie leciutko mydlano-lawendowy. Akurat skończył mi się kilka dni temu płyn do higieny intymnej, więc przeleję sobie do tego opakowania po prostu. Normalnie piękne mydło w płynie nam się zrobiło. Próbujemy naszego płynu. Zwilżam sobie dłonie i pompuję. Tu może być właśnie troszkę resztka płynu intymnego, więc no poświęcę go, wywalę. I... la la la. La, la, la. Nie pieni się za mocno, w sensie nie ma takiej piany, co nie? To będzie pewnie minus, ale pachnie świetnie. Myję. I czuć? Fajne na rękach jest. Fajne. Idę po to drugie, czekajcie. To nie jest wprawdzie przelane do odpowiedniego pojemniczka, ale weźmiemy sobie na razie tak, żeby zobaczyć, ocenić pienistość. Ten chyba lepiej się pieni. Pianka? Pianka? Tak, i tu jest już takie wiecie, takie uczucie bardziej tępe, no jak po mydle. A tutaj kolejny ekotrik, który testuję. Tutaj mam gotującą się wodę i słyszałam, że bardzo fajnie można w ten sposób wyczyścić nasze drewniane narzędzia do, no wiecie, takie do używania w kuchni, że jak się włoży je właśnie do gorącej wody i chwilę pogotuje, no to one, że się fajnie oczyszczają. Także sprawdzamy. Już wyłączyłam z gotowania. Myślę, że jakieś 20 minut to się gotowało, bo jeszcze robiłam sobie czyszczenie mojej deski do krojenia drewnianej. I czy tutaj widzimy jakieś syfy? Troszkę takiego pływa, no nie jest to idealnie czysta woda, nie? Troszkę takiego jakby tłuszczyku pływa z tej strony. Z tej strony widzę troszkę takich bąbelków z takim syfem. Sorki, paruje, nie mam jak wam pokazać. No słuchajcie, no woda nie jest krystalicznie czysta, nie? Myślę, że coś tam się
Coś tam się wygotowało na pewno. Zobaczcie, tak wygląda woda po tej kąpieli, więc no widzimy, że to nie jest przezroczysta woda, jest troszkę tego syfu. A teraz właśnie sobie woskuję te wszystkie moje łyżeczki, które wczoraj wygotowywałam. Wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Właśnie je, tutaj mam taką pastę, dostałam kiedyś od mojej szwagierki i szwagra, taka, która jest na bazie wosku pszczelego i oliwy z oliwek. I ja po prostu woskuję sobie te wszystkie moje łyżeczki i powiem Wam, że no fajny też eksperyment pod tym kątem, nie? Że fajnie się to wszystko doczyściło. W temacie zmian chemii gospodarczej w kuchni, no to tutaj jakiś czas temu kupiłam sobie właśnie z Zielko też taki płyn do naczyń, który też ma mieć po prostu lepszy, wiecie, skład, ale też on jest perfumowany i tak kupiłam go jeszcze przed obejrzeniem tego, wiecie, tego dokumentu, więc wydaje mi się, że będę też w przyszłości szukała, jak zużyję to wielkie coś, to będę szukała też bardziej może jakichś rozwiązań bez substancji zapachowych. Zamówiłam nawet mydło do mycia naczyń. Chyba powinno mi dzisiaj przyjść, więc jak przyjdzie, to Wam pokażę i będę sobie testowała taką opcję. Mam tutaj też z Bali proszek do zmywarki, ale powiem Wam, że ten mi się kompletnie nie sprawdził. Po prostu użycie go wiąże się z tym, że całe pranie, w sensie te w zmywarce, wszystkie naczynia są białe, w takim białym nalocie, który potem ciężko domyć. I raz użyłam, czy 2 razy użyłam, wszystkie naczynia były po prostu białe. Potem musiałam je myć ręcznie w zwykłym chemicznym płynie, żeby doczyścić w ogóle je z tego osadu. I ostatnio nawet mówię, kurczę, może po prostu za mało sypałam tego preparatu, że wsypałam 1 miarkę, a trzeba, nie wiem, więcej. Ostatnio zrobiłam pranie, wsypałam 3 i było to samo i te rzeczy musiałam wstawić jeszcze raz ze zwykłą kostką do zmywarki i to się nie podopierało, nie? To trzeba było wszystko ręcznie, niektóre rzeczy po kilka razy myć, żeby się doprało, więc to mi się nie sprawdziło. Nie wiem, może robię coś źle, może coś inne proporcje, może coś tam jeszcze trzeba, nie wiem, dolać do tej zmywarki, ale ogólnie, no wiecie, ona jest uzupełniona, jeżeli chodzi o płyn do zmywarki czy sól. W ogóle słyszałam, że płyny te takie nabłyszczające są niepotrzebne, że też można spokojnie ocet wlać. Także będę próbowała, ale te mi się nie sprawdziły, ale właśnie zamówiłam z drogerii ekologicznej Betterland, zamówiłam właśnie sobie mydło do naczyń, zamówiłam sobie 2 różne rodzaje kostek do zmywarki, takich bardziej ekologicznych, więc będę testowała, dam Wam znać jakichś kolejnych, wiecie, edycjach, w kolejnych odcinkach tego vloga. Z innych kuchennych akcesoriów to właśnie to jest po prostu koszmar, bo to się mocno zużywa, to śmierdzi, to jest totalnie plastikowe, ale tutaj już mam, już coś tam zaraz Wam pokażę z takich pierwszych rzeczy. Lecimy z naszym pierwszym eko-haulem zakupowym, czyli produkty, które właśnie kupiłam jako zamienniki i to są takie właśnie rzeczy do sprzątania, do czyszczenia, do mycia naczyń, jako taki właśnie mój jeden z priorytetowych tematów. Pierwsza rzecz. Niestety zapakowana w plastik, ale to są gąbki do sprzątania. W ogóle wszystkie te rzeczy kupiłam na Allegro z firmy Clean Gang. I widziałam, że Clean Gang też mają jakąś stronę internetową, więc możecie kupić w internecie albo na Allegro. Ewentualnie, jeżeli chcecie, to mogę Wam podlinkować na dole w opisie te rzeczy, żeby łatwiej Wam było szukać. I słuchajcie, to są gąbeczki takie do sprzątania, do czyszczenia, do mycia naczyń, które są z tej strony białej po prostu celulozowe, a tutaj u góry mają włókno kokosowe, więc zero plastiku, petarda. Jestem bardzo ciekawa, czy one będą, aż chyba zrobię z Wami unboxing i sprawdzę, czy one są bardzo twarde, czy bardzo miękkie, bo nie ukrywam, że fajnie by było, jakby one były takie w miarę łatwe, wiecie, tak się w miarę fajnie uginały, na przykład do czyszczenia jakiegoś tam kubka czy czegoś, nie? No, wydaje się nie najgorzej, nie są bardzo miękkie, no ale wiadomo, czasami no, musimy na jakieś tam kompromisy iść. Kupiłam też, od dawna miałam kupić i jakoś nigdy nie miałam okazji, taką szczotkę do mycia butelek i jakoś tak zabierałam się jak pies do jeża, aż w końcu właśnie obejrzałam dokument, który mnie uświadomił, żeby poszukać czegoś z naturalnych włókien. I mamy tutaj drewnianą rączkę, metalową szyjkę, a te włókna są, słuchajcie, włóknami z agawy, więc też nie mamy plastiku, który potem ląduje w naszym jedzeniu i w naszych żołądkach. Bardzo fajna sprawa, już raz jej używałam.
bardzo spoczko. To jest moim zdaniem taka bardzo prosta zmiana, tak? Bo potrzebujemy raz na jakiś czas kupić taką szczotkę do mycia butelek i możemy spokojnie sobie kupić taką, która ma po prostu naturalne materiały i to jest petarda. Kolejną rzeczą jest taki czyścik do czyszczenia po prostu różnego rodzaju naczyń, jeżeli jest to miękkie włosie, jeżeli jest twarde, to na przykład do szorowania garnków, ale też sprzątania, wiecie, kuchenki czy czegoś. On ma bardzo twarde włókna i to jest drewniana rączka, a tutaj u góry są włókna, już nie pamiętam, też chyba trochę z agawy, a trochę tam jakieś inne, ale to też są naturalne włókna. Do jakichś, myślę, że będzie fajnie do jakichś trudnych zabrudzeń, do szorowania na przykład, wiecie, tam zlewu, czy właśnie jakiegoś garnka, gdzie się coś przypaliło, taki wiecie, takie sztywne, twarde włosie, naturalne, a jak będę potrzebowała czegoś delikatniejszego, to tutaj mam bardzo fajną taką łyżkę, szczoteczkę do mycia naczyń i tutaj włosie jest, słuchajcie, końskie. Trochę się nie zorientowałam, że jest to końskie, jakoś tak, wiecie, kupowałam w ferworze i tak duży robiłam research i potem tak jakoś wzięłam te końskie. Później zaczęłam się zastanawiać, czy jest to do końca etyczne, nie? Że tak, wiecie, no weganie nie kupią tego raczej, nie? Ale jest na tyle jakby takie delikatne, miękkie, że spokojnie do mycia wszelkiego rodzaju naczyń, do szorowania różnych jakichś tam powierzchni i tak dalej. Taka szczotka do czyszczenia. I tutaj mam takie gąbeczko-ściereczki, które są w 70% z celulozy i w 30% z bawełny. Takie, które są, wiecie, takie chłonne, trzeba je zmoczyć i można nimi sprzątać, czyścić kurze i tak dalej, więc takie jeszcze sobie dorzuciłam szmateczki. Tutaj też kiedyś kupiłam sobie taką myjkę konopną. To jest po prostu takie, wiecie, taka plecionka konopna do mycia naczyń i tak mi średnio się podobało jej używanie, bo nie pieniła w ogóle płynu i jakoś tak przestałam jej używać, ale może do niej wrócę, dam jej drugą szansę i też spróbuję, bo to jest właśnie takie miękkie, że będzie fajnie umyć jakąś szklankę czy kubek, nie? Wiecie, jaki jest jeszcze plus tych wszystkich ekologicznych środków do sprzątania i czyszczących? Że one wszystkie ślicznie wyglądają, mają takie naturalne kolory, a nie takie jakieś w ogóle dziwne, odjechane, jakieś takie paskudne, wiecie, żółte i takie rzeczy. Przecież to jest paskudne, to tak szpeci zawsze dom, a jak ma się takie ładne, o takie, to dla osób, które dbają o estetykę w swoim domu, powinno być git. No dobra, użyjemy naszego chemicznego płynu jeszcze póki co i zobaczymy, jak ta gąbka, no trochę sztywna, nie? Ale domywa tutaj jakieś przyklejone rzeczy całkiem fajnie. A ta myjka konopna, ta myjka jest fajna, że ona tak się, wiecie, tutaj ugina fajnie pod wpływem dotyku, a tym się świetnie myje. To jest takie wygodne tutaj w rączce. I zobaczcie, że ładnie spienia płyn bez problemu. To mi się chyba najbardziej podoba z tych wszystkich opcji do sprzątania, do mycia naczyń. To jest najlepsze. No, to jest the best. Póki co to chyba to mi się najbardziej podoba, bo to pięknie tak się układa do wszystkich naczyń, fajnie spienia, ale do sprzątania, do mycia umywalki, wanny i tak dalej, myślę, że ta gąbka będzie super. A, i za wszystkie te rzeczy zapłaciłam 100 bez paru groszy. Mamy kolejną pakę z ekodobroćami, czyli robimy sobie kolejny unboxing. Nie, że się przebierałam i przemalowałam, po prostu mamy następny dzień. I to lubię w drogerii Betterland, że oni po prostu wypełniają te paczki po prostu śmieciami takimi kartonowymi, czasami niczym, jak nie trzeba. Ja to bardzo doceniam. Okej, mamy co tutaj mamy? Tabletki, te, o których Wam mówiłam. To tutaj mamy tak, EcoZone. Tutaj są 72 tabletki, a tutaj mamy 25 Pierpaoli Ecos. Będziemy testować, będę Wam dawała znać w kolejnych vlogach, jak mi się sprawdzają. Tutaj mam szczoteczkę do zębów bambusową. Ogólnie z tymi bambusowymi to jest tak, że bardzo ciężko znaleźć taką, albo w ogóle, nie wiem, może nie ma takich w ogóle, żeby były w 100% roślinne. Bo ta na przykład jest z rączką bambusową, ale włoski są nylonowe. Tylko akurat te szukałam takich, które są nylonem bez BPA, tego szkodliwego. Więc troszkę lepsza alternatywa, ale jednak no wciąż jest to nylon, co nie? Ale widziałam też opcję na przykład z włosiadzika, ale ja nie wiem, czy... No nie,
może się kiedyś przekonam, po prostu spróbuję. To jest i tak taka dla mnie szczoteczka, powiedzmy, awaryjna, bo ja używam elektrycznej i tutaj tak nie za bardzo jest jakaś alternatywa, bardziej przyjazna. I to jest szczoteczka firmy Georganics i mam właśnie od nich też pastę. Tutaj mam z Clareko mydło do garów, do czyszczenia garów. Robimy unboxing. W ogóle taki śmieć, nie? No coś pięknego. Kostka i ja sobie wybrałam taką cytrusową, tak, o zapachu cytrynki, 100% roślinne do mycia naczyń, więc tego też jestem bardzo ciekawa. Do mycia naczyń, nie? Mydło. Ekstra. Mam nadzieję, że będzie się tylko dobrze pienić. Wzięłam sobie też odżywkę w kostce, 4 szpaki, Vena, szukałam takiej nawilżającej i to jest moje drugie podejście do odżywki w kostce, bo kiedyś, ale to wiele lat temu, jak zaczynałam jakieś takie ekologiczne środki szukać, miałam, nie pamiętam jakiej firmy, ale kompletnie mi się nie sprawdziło, było okropne, matowiło mi włosy i w ogóle tragedia. Ale no właśnie chcę dać drugą szansę. To jest fajne, bo też nie jest perfumowane, tylko ma jakieś tam olejki eteryczne, nie pamiętam jakie, ale jakieś tam ma. Więc będę próbowała sobie takiej też odżywki w kostce, też będę dawała Wam znać. I ostatnia rzecz, taka ciekawostka, też Georganics. Słuchajcie, mydło do zębów. Tooth soap, czyli takie po prostu pasta do zębów w formie takiego mydełka i ładny zapach. I jestem tego bardzo ciekawa i chyba spróbujemy sobie od razu, bo jestem ciekawa, czy to się będzie w ogóle pienić, czy to będzie miętowe takie w ustach. Idziemy. No i tu trzeba w tym mydełku tak sobie, coś takiego tutaj zrobić. Oczywiście można sobie to tak później lekko jakoś może przetrzeć, czy przemyć, żeby, wiecie, no tutaj takie bakterie jakieś nie przynosić, ale czy to się pieni? Czy to się będzie pieniło? No, w ustach jest takie jakby lekko olejowe i ma bardzo delikatny miętowy posmak, co może być plusem, bo ja bardzo często po umyciu zębów, jak są takie miętowe pasty, one są bardzo dla mnie mocne, że aż muszę wydmuchać nos, bo aż po prostu jest tego za dużo. A ta jest taka delikatna. Patrzcie. Pieni się super. Ząbki są czyste. Dobrze domył ząbki. Jest taki olejowy aftertaste, jakby na tych ząbkach coś tam delikatnie było. Trzeba się przyzwyczaić na pewno. Takie ma fajne to malutkie, wygodne opakowanie i wydaje mi się, że będzie to bardzo wydajne. Podoba mi się ten pomysł. Widziałam z tej firmy też pastę do zębów w słoiczkach, że się nabiera taką szpatułką tą pastę i widziałam też w formie takich tabletek, które się rozgryza i się szoruje zęby, więc może w przyszłości spróbuję. Jak chcecie, żebym zrobiła test, to koniecznie dajcie mi znać. I myślę, że to tyle. Trzymajcie za mnie kciuki w mojej podróży ku lepszemu zdrowiu i mniejszej ilości plastiku w moim życiu. Jeżeli vlog Wam się podobał, to zostawcie mi kciuka do góry i dajcie mi znać, czy chcecie oglądać kolejne części i aktualizacje i update'y tych wszystkich produktów, które testuję. Jeżeli Wam się podobało, czekam na Wasze wsparcie i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!